Co, wysłałeś, czy jeszcze nie? Tak. Pozdrowienia wysłałem. Przylecieliśmy po raz kolejny do Bergen. Zbieramy się, jakbyśmy jechali 300-400 km. Po wczorajszym cudownym rejsie na fiordy w przedostatni dzień wyprawy do Bergen postanowiliśmy postawić na coś nieoczywistego. Deski są najgorsze. Wynajęliśmy samochód i pojechaliśmy na nadmorską wycieczkę na styku mórz norweskiego i północnego. Chociaż tym razem pogoda nie dopisała, było fantastycznie. 10% baterii masz. Cześć, zaczynamy nowy dzień, jest piękna, słoneczna pogoda. No to dzień trzeci odcinek. Dzisiaj zaczynamy od robienia chmurek i mgły, co nie? Tak. No dobrze, nie jesteśmy z cukru, nie? Kurde, ale zimno jest, brzydko. Tomasz uparcie cały sprzęt zabiera, nieważne czy deszcz, czy słońce. Lepiej nosić niż się prosić. A mówiąc już tak całkiem serio, dzisiaj pada, bierzemy samochód z wypożyczalni. Te chmury nie zanosi się, żeby opadły, ale one też mogą zrobić jakiś klimat, nie? No muszą. Dobra, jedziemy. Tu wszystko działa. Tak, jest. Ja jestem gotowy. To idziemy. I tutaj 0 to jest 1. Jest. Czyli można by sparafrazować, że w Norwegii nigdy nie będziesz zerem jadąc. Zawsze jesteś numer 1. Første etasje, utgang. Dobra, idziemy na śniadanie. I ten domek mi się podoba. Tak wygląda Bergen o poranku. Idziemy do naszej kawiarenki na śniadanie, kawa z jakąś fajną bułeczką i potem lecimy po samochód. Pomimo nie najlepszej pogody się nie poddajemy. Postanowiliśmy pojechać 50 km za Bergen w kierunku północno-zachodnim na wyspę Sotra. Co, kawka i pizza na śniadanie? A do przejechania mieliśmy zaledwie 50 km, których pokonanie powinno zająć nam niecałą godzinę. Jeszcze kawa, ciasto zostało. Śniadanko za 400 korn. Cynamonki to bardzo popularne tutaj ciasteczko. Ale lepsze jest to. I to wygrało jakiś konkurs. Muszę wypytać, ale to jest z orzechami i w środku jest taki trochę budyń. To jest mniejsze, no dobra, ale jest zarąbiste. Ja pozostałem wierny cynamonki. Fajne miejsce. Śniadanie było przepyszne, a teraz będzie trochę o budowlance. Zobaczcie, specyficzne ścianki działowe, jakie fajne. Prawie jak u nas krzywo, ale jest. Może to ma być takie współistnienie. To ludzie i korniki. Zobacz. No skonsumowały konkretnie Bo wentylację ścianki robią. działowe. Blisko pewnie nie ruszyłem strości, bo ja nie mam. Robi makro. Aha. Okej, no dzisiaj jest tak jak miało być, czyli szaro troszkę i deszczowo. Ale to w niczym nie przeszkadza. Idziemy teraz szukać Macieja, a tam jest jezioro. Tak blisko. Idziemy teraz do wagoniku lekkiej kolejki, jedziemy do Macieja, który ogarnął samochód. Pada, pewnie te widoki nie będą takie fajne jak wczoraj, ale też mogą mieć swój urok. Oby chociaż na chwilę te chmury się nam odsłoniły, zobaczymy. No, niby pada, ale nie ma dramatu. Czerwone światło, ale do wagoniku jeszcze mamy 3 minuty. A dopiero motorniczy. Tu dopiero kierowca wsiadł. Pociąg, tramwaj, nie wiem. A idziemy teraz do Macieja, który wypożycza dla nas samochód. Pojedziemy sobie gdzieś. Żyliśmy nadzieją, że będzie coraz lepsza pogoda, że rozwieje chmury, że nie będzie padał deszcz. A tu
zupełnie odwrotnie. Zobacz, wszystko jest jak są roboty jakieś drogowe i w ogóle zabezpieczone. O, tu pan ma barierki, tasiemki, bo coś tam robi. A tu na przykład jest usztowanie i są takie te kapoki, żeby się jakiś baran nie uderzył, nie? Już u nas każdy wie, że można się uderzyć i trzeba iść obok. Fakultet for Naturwissenschaft och Technologii. O, i to czyli Politechnika po prostu. Dalej się nie dało tego samochodu wypożyczyć. Musimy chociaż hulajnogę zabrać. No dobrze, jakby nam było mało wody, bierzemy samochód i jedziemy nad Morze Norweskie. Jak tu się macie wypożycza samochody? Akurat nasz w aplikacji. Okej, każde może, jeżeli z Polski przyjedzie sobie wypożyczyć? Tak, tylko trzeba wcześniej założyć aplikację, żeby zweryfikowali prawo jazdy. Ile to trwa? U mnie zajęło dzień. Okej. Czyli to nie jest tak, że teraz sobie zakładam aplikację, wpiszę wszystkie dane i od razu po 5 minutach odjadę samochodem. Nie, jeżeli nie jesteś Norwegiem, bo norweskie prawo jazdy akceptują automatycznie. Aha. Czyli jeżeli chcecie wypożyczyć w tej aplikacji, której linka zamieszczę w opisie, to musicie to zrobić najlepiej jeszcze przed wyjazdem, zarezerwować sobie na dany dzień. Nie wiem jeszcze ile to kosztuje. W zależności od samochodu około 1000 koron na dzień. Jeszcze jest kaucja, bo jeszcze jakieś 1000 dodatkowe mi ściągnęło. Swoją drogą. Dobra, dochodzimy do samochodu, jedziemy nad Morze Północne. Największy na północy klub rowerowy. Cały jest pod ziemią. Pod tym parkiem, w którym... Byłeś? Tak. Fajne koncerty? I można w kosza zagrać, dzieci mają jakieś domki. Nie jest bardzo zabawne. Ulica. Jeden. Oczywiście drugi, więc można mecz rozegrać. Ale to nie wszystko, słuchajcie. Zobaczcie tutaj. A tu mamy stół do ping-ponga. I nawet grilla ktoś zostawił. Może jak przestanie padać. I co, trzeba fotografować, tak? Zdjęcia zamieszczasz w aplikacji? Tak, automatycznie się wysyłają. A tu jest zdjęciony, proszę pana. Widać różnicę, nie? Tak. O, działa. Ale pięknie. Wybieramy się, jakbyśmy jechali 300-400 km. Skrzyżowanie, tak? Udało się, marudził, a w końcu jedziemy, nie? Mamy najlepszego kierowcę w okolicy. W prawo, znaczy się jedziesz tutaj na razie w lewo. Tak, jak to Maciej mówił, tak, musi być muzyka. Jest, coś takiego pod Stefana gramy dzisiaj. Tak. To jest kierowca, a to jest DJ. Z Bergen pojechaliśmy drogą krajową 55 aż do ronda w Koltepeit. Tutaj skręciliśmy w prawo i pojechaliśmy drogą w kierunku Helsesøy. Szybko przyzwyczailiśmy się do tuneli, które co chwila przecinały skaliste, niedostępne góry. Zresztą nie będę opisywał tej trasy prowadzącej przez wysepki łączone mostami i wymieniał miejscowości, których nazwy niewiele nam mówią. W opisie filmu zamieściłem punkt docelowy, który najlepiej wpisać w nawigację i ona bezbłędnie poprowadzi do celu. Powoli docieramy na miejsce, docieramy do punktu, gdzie Norwegia na zachodzie się kończy, a więc będziemy spoglądali w kierunku morza i właśnie toczymy dyskusję, którego, czy norweskiego, czy północnego. Północne pomiędzy Norwegią a Anglią, Wielką Brytanią, a nieco bardziej na północ Morze Norweskie. Na pewno te dwa morza się łączą. A Maciej mówi, że trzeba powiedzieć, że docieramy do Oceanu Atlantyckiego. Wczoraj się ze mnie śmiał, że przyjechałem 1000 km robić zdjęcia kaczek. Zobaczcie, on przyjechał kozy robić. Przed wyjazdem doczytałem, że miejsce to jest znakomitym punktem do obserwacji migrujących z północy na południe ptaków. Niestety, jak się później okazało, te kozy, prawdopodobnie z powodu deszczu i porywistego wiatru, były jedynymi napotkanymi w trakcie wędrówki zwierzętami. Ale zimno, wracamy. Idziemy dalej.
Jesteśmy na wyspie Sotra. Pierwsza atrakcja była. Maciej mówi, że Norwegowie zamiast poczytają, więc wyspa Sotra. Tomek zrobił zdjęcia kurs. Wsiadamy, jedziemy nad morze. Powieje. Siadamy. Jedno jest pewne, gdyby była pogoda, to by były bajeczne widoki. Trudno znaleźć ten pieszy szlak w turystycznych przewodnikach. Wiedziałem tylko, że jego długość to około 5 km i że miejsce to jest gratką dla ornitologów i fotografów. Ale udało się. To jest jakaś furtka, Maciej, może to jest... Co jest grane? To jest po norwesku napisane, więc potrzebujemy tłumacza. Wejście znajduje się tuż przy tablicy informacyjnej. Na wszystkich, ale... Ale zamykać za sobą? Panować naturę i tak dalej. To są drzwi do lasu. Chodzimy. Ta furtka nas zaskoczyła, ale jak później doczytaliśmy, trzeba ją zamykać, bo są tutaj czasem wypasane owce. Wędrówka rozpoczęła się od przejścia przez skaliste pagórki, których pokonywanie miały ułatwić drewniane kładki. Jednak szybko przekonaliśmy się, że stanowią nie lada zagrożenie. Były strasznie śliskie. Uważaj! Maciej, uważaj też. Staramy się szanować, ale trzeba uważać, żeby się nie połamać na tych kładkach. Wieje, pada. Powiem wam, że te widoczki niesamowite. Podążaliśmy przed siebie ścieżką wzdłuż cieśniny. I nawet tutaj te kolorowe, typowe norweskie domki, które urozmaicają krajobraz. To też ślisko? No, więc stawaj na tych. Godzinę później. Przeszliśmy 100 metrów. Tam jest samochód. Tam. Stawaj telefon i ostatnie to. Tak. Ścieżka pięła się w górę. Za wzgórzem ponownie opadała, tym razem w stronę lasu. Wchodzimy do jakiegoś małego zagajnika. Teraz wyraźnie już chyba słychać szum fal. Znaczy, Mi się wydaje, że to woda. Chcemy sprawdzić. Do dzisiaj nie wiem, kto miał rację, ale szybko skupiliśmy się na pokonywanej drodze. Jeszcze około 20 metrów i będziemy nad morzem. Już widać. Wyspa Sotra. Pogoda jest jaka jest, pada. Na pewno przydaje się tutaj wodoodporna kurtka. Też raczej fajnie mieć turystyczne, bo jest ślisko na tych drewnianych kładkach. Ale zobaczcie te widoki. Wędrówka prowadziła przez ekscytujący i pagórkowaty, ale śliski teren ze schodami i klifami. Jesteśmy. Niektóre odcinki za lasem były strome, ale nie stwarzały większych problemów. Największe niebezpieczeństwo stanowiły mokre od deszczu kamienie i deski. Na północnym zachodzie w końcu ukazały się wspaniałe widoki na morze. No właśnie, a może dwa morza. Rzuć okiem na mapę. Wygląda na to, że w tym miejscu stykają się ze sobą Morze Norweskie z Morzem Północnym. Ale w tamtym momencie skupiliśmy się na tych widokach i huku roztrzaskującej się na skałach wody. Zostawię cię na chwilę z tymi widokami. I każda pewnie ma swój urok, ale tutaj przyroda taka typowo nadmorska, nie ma zbyt wielu zabudowań. Wygląda to wszystko fantastycznie, cudownie. Szkoda tylko, że pada i że nie można tutaj nad brzegiem morza sobie przysiąść dłuższą chwilę. Ale nic, obejdziemy wysepkę dookoła. Porobimy trochę zdjęć. Fajnie byłoby znaleźć jakąś mini jaskinię, żeby się schować i wyjąć jeszcze jakiś inny sprzęt, jakieś inne obiektywy, ale póki co nie ma na to szans, jest bardzo wiecznie i mokro, ale fajnie, naprawdę fajnie.
tej wody, która się na skałach. Szliśmy wzdłuż skalistych klifów tuż nad brzegiem morza. Dotarliśmy do małego wodospadu spadającego ze skał. Mam wrażenie, że się woda dzienia zapada pode mną. No, nie? Jak stanąłem chwilę, to też tu już pójdziesz. Teraz ruszyliśmy w kierunku najwyższego szczytu na wyspie. Nazywa się Skogstło i jest uważany za jedno z najlepszych miejsc do obserwacji ptaków migrujących wzdłuż wybrzeża na północ od Bergen. Niestety, ptaki nie podjęły w tę pogodę wyzwania tak jak my i postanowiły chyba deszcz przeczekać. Z obiecywanych tysięcy nie zobaczyliśmy ani jednego. Po drodze jednak była okazja do podwodnych ujęć. Przed najwyższym punktem na tej pięknej wyspie. Nie wiem, czy coś słychać, powieje niemiłosiernie, ale nie jestem pierwszym obserwowcą, przede mną ktoś był. Tych dwóch na pewno i jeszcze coś to usypał. Okazuje, że znaleźć tutaj kamień to nie taka prosta rzecz. Trzeba patrzeć pod nogi. Cały czas trzeba patrzeć pod nogi. Te cholerne deski śliskie. Stefan czeka, bo wie, że tu się można przewrócić i liczy na to, że zrobię mu show, ale nic z tego. Chodzę jak taka kaczka płasko. To jest taki wbrew pozorom strasznie niby kałuża, ale jak wejdziesz w to błotko, to po kostki, nie? Jest ciężko. Po zejściu niżej, w nieco mniej wietrzne miejsce, podjąłem próbę podniesienia małego drona, którego udało się zmieścić w plecaku. Ale tak jak się należało spodziewać, w tym wietrze i w tych warunkach sobie kompletnie nie poradził. Doszliśmy do miejsca i będzie jedna ryzykowna operacja. Panowi się tak spodobało, że postanowił zostawić tutaj cząstkę siebie. Właściwie drona. Bo to coś, co waży te 200 gram, nie, ile on waży? 200 czy 250. Na tym wietrze podejrzewam, że tam, albo tam poleci, tam gdzieś tam. Albo tam za górką do morza. Włączamy. Taka pszczółka. Zaletą takich małych dronów jest to, że wszędzie je można zabrać, a wadą to, że nie wszędzie można polatać. Zeszliśmy do zatoki. Morskie wodorosty na jej dnie świadczą o tym, że trzeba tutaj zachować ostrożność, bo morskie fale sięgają bardzo daleko. Takie mini fiordy. Ale glutowate. Takie strasznie śliskie. Sendre Rypę? To znaczy nazwa. Taki południowa trasa. Aha. Pięknie. Choineczki. Takie żywe, zielone.
To jest zarąbiście śliskie. Lodowisko. 10% baterii masz. Mam jeszcze. Była to nieoczywista, nieprzewodnikowa trasa i właśnie na tym polegał jej urok. Jak tam, panie Piotrze? Ale ciepło. Ciepło, nie? Się zrobiło? Chociaż troszkę wieje. Jeśli trafisz w to miejsce i będziesz mieć więcej szczęścia do pogody, to możesz tutaj w spokoju i ciszy, spoglądając na piękne panoramy, spędzić naprawdę przyjemny dzień. Po powrocie do Bergen zwiedziliśmy jeszcze zaplecze Bryggen. Zanurzyliśmy się w drewniane korytarze. Następnego dnia przed wyjazdem na lotnisko poszliśmy jeszcze raz nad Zatokę Wagen. Tomaszowi nie dawała spokoju podwodna łódź, którą spotkaliśmy w trakcie rejsu na fiordy. Chciał ją zobaczyć z bliska. Widać po nas, że troszeczkę pada, nie? Że mieliśmy fuksa, jak się patrzy przez ostatnie 2 dni. Wycieczka do Bergen bez deszczu, tak, wycieczki nie było. Jak niedziela bez rosołu. Tak już tylko dla zasady i uporu, bo szukam tej łodzi wodnej. Jest! Tak, godzinę z panem, żeby znaleźć to... Fajnie byłoby tam wejść, nie? Skoro odkroczyliśmy niemiecką łódź podwodną, możemy uciekać. Wszystko mamy. Tak.